Bardzo lubimy, cenimy i szanujemy luksusowe limuzyny. Natomiast problem z nimi jest taki, że owszem, świetnie się sprawdzają, kiedy jesteście prezesem i trzeba was zawieźć do teatru albo na spotkanie biznesowe. Natomiast jak trzeba zapakować rodzinę i bagaże i pojechać na wakacje, no to okazuje się, że stają się lekko niepraktyczne, a czasami nawet bezużyteczne. No bo widzieliście kiedyś Mercedesa klasy S, tego nowego na przykład z boksem dachowym, albo BMW 7 ciągnącą całą rodzinę, bagażnik rzeczy i jeszcze łódkę na przyczepie? No nie. Ale jest pewna marka, która stwierdziła, że walić luksusowe limuzyny. Można zrobić luksusowy samochód, który połączy zalety auta rodzinnego i takiego auta, w którym uprawia się... Nie to o czym myślicie. Uprawia się biznes. Przed Państwem jego wysokość, długość i szerokość. Jedyny taki duży i drogi Range Rover w wersji Long Wheelbase i jeszcze SV, czyli Special Vehicle. Jest tak wielki, że jak jedziecie przez Świętokrzyskie, to przód już wjeżdża do Małopolski, a tył jeszcze nie wyjechał z Mazowieckiego. 5 metrów 25 centymetrów. Tak jak powiedziałem, to jest wersja Long Wheelbase LWB, wydłużona względem zwykłej, ale nadal dużej wersji o 20 cm. Te 20 cm to de facto są te drzwi. Zobaczcie, jaka to jest wielka połać blachy. Same te drzwi w tym miejscu będą miały, ja wiem, z 1,5 metra, aż wezmę miarkę. 1,32 cm. Tak długie są te drzwi. Środek pokażę Wam później, bo to jest też spore zaskoczenie. Rozstaw osi to 3,20 cm bez 2 mm. Wysokość w takim neutralnym położeniu zawieszenia to 1,87 m, a szerokość z lusterkami 2,20 m, bez lusterek 2 metry. Kolos i jeszcze dodatkowo gabaryty tego kolosa podkreśla jego stylistyka. Bo o ile Niemcy starają się zawsze gdzieś tam te gabaryty zakamuflować, tam jest dużo załamań, dużo obłości, to tutaj mamy samochód, który jest nawiązaniem do wszystkich poprzednich Range Roverów, czyli zaprojektowany minimalistycznie. Bardzo wysoko i poziomo zrobiona ta maska. Zobaczcie, ona w zasadzie prawie nie opada. Ten zwis tutaj przedni minimalny, przeniesione przednia oś maksymalnie do przodu i tylko tyle zderzaka macie. Dla odmiany tył to taki typowy boat tail, czyli tutaj mamy poprowadzoną tą linię zderzaka do góry, a dach też wypłaszczony aż do samego końca. On nie opada prawie pionowo z tyłu. Dużo płaskich powierzchni, które nie mają praktycznie żadnych przetłoczeń, jeżeli już to takie jak tutaj ciągnące się od samego przodu do tyłu. Nisko umieszczona linia okien, zobaczcie jak wysokie są te okna i też nie ma tutaj żadnych fikuśnych załamań, kombinacji, tylko to wszystko jest wypłaszczone. Zobaczcie, szyby są tutaj na równi dokładnie ze słupkiem B. Tak samo jest tutaj z tyłu, niemal na równi ze słupkiem C. Tył również bardzo minimalistyczny. Światła ukryto tak, że praktycznie ich nie widać, dopiero jak je rozpalimy, no to nam się pojawiają kierunkowskazy i światła tradycyjne i światła stopu. Zobaczcie, wydechu nigdzie absolutnie nie widać, natomiast wyciągnięto też wnioski z tego, jak tutaj tył wyglądał tych samochodów w momencie, kiedy się za nimi jechało, bo tam widać było przez ten boat tail bebechy wszystkie. A teraz pojawiła się tutaj taka zabudowa dosyć solidna, tu są ukryte te rury, w związku z czym nie widać tam niczego, jest bardzo estetycznie. Wycieraczki nawet nie ma, bo została ukryta tu pod spoilerem i ma fajną, ciekawą funkcję. Po pierwsze, bardzo dużą powierzchnię oczyszczania, bo mniej więcej taką, więc ogromną, ale dwa, w momencie kiedy macie umieszczoną tu na górze wycieraczkę, to jest taki problem, że jak ona robi tak i powrót, to tutaj zaczyna ściekać Wam woda w wielu samochodach. A tu zrobiono to w ten sposób, że wycieraczka kiedy pracuje, to jedzie tu i tu się zatrzymuje, żeby ta woda, którą zebrała, nie ściekła, tylko poleciała tutaj z boku. I kolejny ruch, jaki wykonuje, to po prostu wraca tutaj po kilkunastu sekundach i tu zostaje. I tak na zmianę. I to zapobiega jej zabrudzaniu ponownemu w momencie, kiedy pracuje. W naszym wypadku, tak jak powiedziałem, mamy wersję SV, czyli najbogatszą. Ta ciut niżej, poniżej tego SV to jest Autobiography, która już jest świetnie wyposażona. Natomiast my mamy jeszcze parę dodatków stylistycznych, na przykład SV Interpid,
za 15 000 złotych. Ten lakier, który tutaj widzicie, Sunset Gold w wykończeniu Gloss, tak dokładnie się nazywa, kosztuje 51 000 złotych. Felga, jaką tutaj mamy, też nie jest standardowa, bo w standardzie to 22 cale, a tutaj są 23 cale za dodatkowych 11 000 złotych i mają niestety pewną wadę. Nie jest nią bynajmniej kolor albo to, że jak obetrzecie taką felgę, to będą ślady widoczne. Wadą jest ten rowek, który jest tutaj, w tym miejscu, bo jak będziecie chcieli takim range'em wjechać w piachy i błota, to w ten rowek nawłazi Wam tyle syfu i tyle brudu, że będziecie musieli to wykałaczką i nicią dentystyczną stamtąd wydobywać, więc lepiej nie jeździć po błocie, lepiej jeździć po sypkim piachu. Jak tam naleci, to jest większa szansa, że samo podczas jazdy potem stamtąd wyfrunie. Tutaj są bardzo małe te przerwy, więc nazbiera się tam kupa ciaciarajstwa. Z dodatków mamy jeszcze ciorny dach i ciorny ten przedni słupek A i ciorne lusterka i za to trzeba zapłacić 5000 złotych. Więc w samych takich dodatkach stylistycznych mamy tutaj 50 plus 15 to 65, 76 i 5, ponad 80 000 złotych. Na szczęście w standardzie dostajecie takie ładne, cyfrowe reflektory, które mają 2 megapiksele, więc 2 miliony punkcików, które pracują niezależnie od siebie i oświetlają Wam drogę. Nawet zasięg jest imponujący, bo to 500 metrów. Generalnie, jeżeli chodzi o stylistykę, bardzo mi się ten samochód podoba. Co więcej, niewiele różni się de facto od poprzednika pod względem stylistyki. Jest jego rozwinięciem, ale w tym moim zdaniem tkwi siła Range Rovera. O ile większość SUV-ów, tych luksusowych niemieckich, po prostu szybko starzeje się z wyglądu, to auto dzięki temu swojemu minimalizmowi zachowa świeżość znacznie dłużej. A teraz pokażę Wam najbardziej wyjątkową rzecz akurat w naszym egzemplarzu, bo wersja LWB występuje w wersji 5-miejscowej i w wersji 7-miejscowej. I taką 7-miejscową już testowaliśmy. Tu jak sobie klikniecie, to obejrzycie, jeżeli chcecie sprawdzić praktyczność trzeciego rzędu siedzeń, zobaczyć jak ona wygląda i praktyczność bagażnika, to tutaj w tym filmiku to obejrzycie. Nasza wersja nie jest ani 5-osobowa, ani 7-osobowa. Za 105 000 złotych, gdy dopłacicie do pakietu SV Signature Suite, dostajecie z tyłu tylko 2 fotele i macie 4-osobowego Range Rovera. W skład tego pakietu wchodzi taka poduszeczka, a nawet 2. A przede wszystkim fotele, które nazywają się Executive Comfort. Bo jak one się nazywają? A przede wszystkim fotele Executive Class Comfort Plus. Jakby nie można było nazwać ich po prostu Executive. Swoją drogą ciekawe, czy jest jeszcze Comfort Minus, skoro jest Comfort Plus. Natomiast fakt, że te 2 fotele reguluje się na pierdyliard różnych sposobów. Oprócz tego, że macie tutaj elektrykę, którą sobie sterujecie, tu siedzisko i sterujecie sobie to oparcie, możecie sobie oczywiście podnieść zagłóweczek, to tutaj jeszcze macie, proszę bardzo, fotele na ekraniku wyświetlanym, które możecie sobie dostosować pod kątem masażu. Proszę, mam masażyk i mogę go sobie teraz włączyć, ten masażyk tutaj, gdzie siedzę. Gorące kamienie do góry. Czyli włączył teraz podgrzewanie i rzeczywiście całe to oparcie mi uciska kamieniami. Możecie sobie oczywiście zmieniać tryby tych masaży, natężenie, to czy chcecie być podgrzewani, czy chcecie być na przykład wentylowani. No ale oczywiście jeszcze oprócz tego można sobie odchylić siedzenie, czyli, przepraszam, teraz ten odchyla, to nie ten, ja chcę odchylić ten drugi, czyli ten, odchyl siedzenie. Jeden przycisk, ten fotel z przodu zaczyna sobie odjeżdżać, składa sobie zagłóweczek, wysuwa mi się podnóżek i to zobaczcie jaki, taki ładnie wykończony. Teraz mogę sobie zdjąć buciki, pokazać Wam swoje białe skarpetki. Tu jeszcze mi wyjeżdża to. Tam sobie mogę położyć to. I mogę sobie podróżować w ten sposób. Pięknie, prawda? Ciekaw jestem, czy jeszcze bardziej mogę to sobie na przykład proszę, jeszcze wyżej jedzie. O ja, i jeszcze się wysuwa, czyli w ogóle wiszą mi prawie nogi i zobaczcie, ile mam miejsca. Ciekaw jestem, czy to jeszcze mogę sobie w takim razie pochylić jeszcze bardziej. Nie, tego już bardziej nie pochylę. To już jest maks, jaki mogłem osiągnąć. Teraz już mogę sobie tylko włączyć ewentualnie masażyk. Miejsca jest tutaj więcej niż w klasie S
i w BMW 7. W obu przypadkach, w wersjach długich, to znaczy w BMC już nie ma wersji long, natomiast w Mercedesie nadal jest i taką też testowaliśmy i tutaj jest po prostu więcej miejsca. Człowiek czuje się przestronniej, wygodniej. To nie jest limuzyna, to jest SUV, więc tu jest więcej miejsca, tu jest więcej miejsca, wszędzie jest więcej miejsca. A to jeszcze nie koniec elektrycznych bajerów, jakie tutaj z tyłu możecie mieć, bo jak sobie klikniecie ten przycisk i tu otwórz, to tutaj otwiera Wam się lodóweczka. I w lodóweczce macie dwie szklaneczki. Gdzie umieścić szklaneczki, jak je stamtąd wyjmiecie? Naciskacie ten przycisk i tu otwiera się automatycznie klapka i wysuwają się cup holdery, które są idealnie na te szklaneczki dopasowane. Proszę bardzo. I co jeszcze dalej? I macie też miejsce oczywiście na szampana, więc możecie sobie tutaj siedzieć, otworzyć szklany dach jak chcecie, bo mamy też szklany dach i przez ten szklany dach nasz szampanik mam nadzieję, że się dobrze schłodził. Musi mieć optymalną temperaturę, żebyśmy nie zalali tej tapicerki półanilinowej, tak ona się, może na wszelki wypadek otworzę drzwi, bo ta tapicerka dodatkowo 20 000 złotych kosztuje w naszym egzemplarzu. Udało się bez. Proszę. I sobie nalewacie szampanika, dokładnie tak. Silny ty też sobie życzysz? Proszę bardzo. Stary pijaku ty. I macie już szampanika. I co? I do szampanika chcielibyście sobie opierdzielić na przykład... gdzie ja zapomniałem, że mam lodówkę, proszę. Zamykamy, niech on się tam chłodzi nadal. No i co, kawiorku byście na przykład sobie do szampanika chcieli, nie? No to tutaj w tym przednim podłokietniku jest lodóweczka, ma 2 stopnie chłodzenia, z niej możecie sobie wyjąć kawiorek i opędzlować, ale nie musicie go tak na kolanach siedzieć i jeść. O nie! Macie w stoliczek, naciskacie jeden przycisk, stoliczku nakryj się, przesuwacie, to niestety trzeba zrobić manualnie, odchylacie, stawiacie sobie, i macie i szampanika, i kawiorek. Chcecie szampanika wyciągnąć, niestety trzeba troszkę złożyć i to jest niepraktyczne. To nie kupuję, fatalne rozwiązanie. To jest skórzane, słuchajcie, tutaj w tym miejscu. Gdzie mi to? Udało Ci się, tak? Twoje zdrowie. Wasze zdrowie. Petarda. I to jak to jest wykonane. Tutaj drewienko. Tutaj prawdziwa skóra. To jest stabilne. Możecie to przekręcić, jak na przykład siedzicie i pracujecie sobie na komputerze. Nie jest to na wprost Was dokładnie, ale takie przekręcenie już powoduje, że przynajmniej 2 osoby mają lepszy dostęp do stolika. Bardzo dobrej jakości, świetnie się trzyma. Na koniec wystarczy to po prostu przesunąć i znowu tylko nacisnąć ten jeden przycisk i już sobie chowa się stoliczek. I oczywiście, żeby Wam estetyki nie psuły konsoli środkowej cup holdery, to też możecie je zamknąć w ten sposób. I z wygospodarowano jeszcze miejsce na ładowarkę indukcyjną, tu w tym miejscu. Kładziecie sobie telefon i się może ładować, a oprócz tego tam pod spodem, jak naciśniecie drugi przycisk, to jest jeszcze wielki schowek. Schowek, który ma podłączenie do 2 gniazd USB-C i nawet 2 gniazda HDMI i jeszcze gniazdo 230 V. Po co? Po to, jakbyście chcieli sobie podłączyć zewnętrzne urządzenie, czy to laptopa, czy na przykład konsolę do gier i operować sobie z nich na tych ekranach. W naszej wersji z rocznika poprzedniego, czyli 2023, możemy tylko oglądać to, co mamy na HDMI, tutaj podpięte w schowku, ale wersje nowsze z tego rocznika mają już podłączenie do internetu, mają usługi online, mają Wi-Fi i mają streaming, czyli na przykład jak w telefonie macie jakieś platformy streamingowe, to możecie na tych ekranach sobie odpalić czy to Netflixa, czy to Prime'a, czy jakiekolwiek inne usługi streamingowe. Do tego i pasażer po prawej, i pasażer po lewej stronie mogą sobie oglądać co innego. Bo tutaj możecie sobie na przykład grać, dzieciak po lewej stronie może grać, a drugi dzieciak może sobie oglądać. Słuchawki sobie niezależnie podłączają każdy do swojego ekranu i nawet wtedy nie zakłócają komfortu rodzicom, którzy jadą z przodu i na przykład chcą po prostu sobie posłuchać radia czy tam muzyki. Oczywiście z tego ekranu tutaj możecie też sterować sobie klimatyzacją. Można tą klimatyzacją sterować 3. i 4. strefą także z tamtej strony.
Można też sterować sobie oświetleniem, czyli wybierać sobie wszystkie podświetlenia ambiente w drzwiach, sterować lampeczkami. Można też sobie zasuwać wszystkie żaluzyjki, łącznie z tą żaluzyjką dachową. My tego nie zrobimy teraz, bo tutaj wisi kupę jakiegoś ciaciarajstwa. Ale oczywiście takie najprostsze rzeczy można robić sobie przyciskami na drzwiach, które są umieszczone i te przyciski pokażę Wam z tamtej strony. Proszę, te przyciski wyglądają w ten sposób. Tutaj macie do żaluzyjek na przykład, czyli do tej górnej, ale nie mogę jej zasunąć. Tutaj włączacie sobie lampeczkę, która świeci, podświetla Wam laptopa, którego macie na stoliku. Tutaj macie lampeczkę do czytania, ona jest umieszczona tutaj, gdzie jest cykorka. Oprócz tego możecie sterować szybami, także po stronie pasażera. Wystarczy, że naciśniecie ten przycisk, wtedy zjeżdża nasza, drugi raz jak naciśniecie, to zjeżdża szyba z tamtej strony. A jak 2 razy pociągniecie, to oprócz szyby wyjeżdża oczywiście również roletka i ta roletka, zobaczcie, jak jest ślicznie, ładnie tutaj ukryta, schowana w tym rowku. Bardzo ładnie to wygląda, żeby mało hałasowała, to zobaczcie, nawet tu jest filcem obłożone, to w tym miejscu. No i materiały wykończeniowe. Na temat tego to napisałby naprawdę książkę. Żeby wykończyć wnętrze tego samochodu, to zabito chyba wszystkie krowy, jakie były w Walii, tego jednego egzemplarza. Bo skórę macie, zobaczcie, w tym miejscu. Tutaj bardzo ładne drewienko, świetnie zamontowane. Tu jest skóra. Nawet wnętrze tego schowka wykończono skórą. To nie wszystko, bo w naszej wersji, czyli SV, skórzana jest cała podsufitka. Zobaczcie, to jest wszystko zrobione z prawdziwej skóry. Słupki są wykończone skórą. Skórą są wykończone osłony przeciwsłoneczne. Tam. Skórą jest wykończona konsola środkowa tutaj, a tutaj jest fajne drewienko. Super, że jest drewienko, a nie na przykład piano, za którym nie przepadamy, tylko jest drewienko plus takie ładne satynowe wykończenia. Tu jest skóra, ale dla odmiany zobaczcie, jak ładnie wygląda ten materiał, który jest na zagłówku z tyłu i na tym obszyciu. To jest skórzane, a to jest taki przyjemny, fajny materiał. Bardzo ładnie to ze sobą moim zdaniem kontrastuje, ale możecie oczywiście sobie zamówić inne faktury, inne kolory, jeżeli sobie życzycie. Jak nie ma skóry, tu jest skóra, zobaczcie, to wszystko jest tutaj skórzane. No oczywiście fotel, tak jak wspomniałem, półanilinowa ta tapicerka kosztuje dodatkowo 20 000 złotych i też zobaczcie, w tym miejscu, gdzie ewentualnie jest narażona na jakieś przetarcia, bo jak się wsuwa fotel, to gdzieś tam może o coś obetrzeć, to zastosowano materiał, żeby na skórze nie widać było żadnych pęknięć, tak samo tutaj z boku. To wszystko skórzane, tu dopiero jest kawałek, to jest kawałek plastiku. I to są 2 jedyne elementy plastikowe, jakie tutaj widzę we wnętrzu. Dywaniki, mięsiste, grube, może nie takie jak w Rollsie, ale wełniane. No i nawet zobaczcie, tutaj jest zupełnie inna niż w innych samochodach ta podłoga. Inny, gruby, porządny, mięsisty materiał i on się ciągnie aż tutaj do tego skórzanego elementu. Więc pod względem wykończenia, wykonania użytych do tego materiałów, no powiem Wam tak, jeździliśmy Maybachem GLS, Mercedesem Maybachem GLS. Jeździliśmy paroma samochodami takimi wyposażonymi na grubo ponad 1 000 000 złotych. I ten samochód to już nie jest ta taka znana klasa premium. To już jest auto bardziej w kierunku Rollsa, a przynajmniej Bentleya, jeżeli chodzi o wykonanie, wykończenie, detale, materiały, niuanse. Wow! To jest inna klasa zupełnie, nawet niż Maybach. Jak wspomnieliśmy na początku, podobno ma system bezdotykowego otwierania, wystarczy gdzieś go kopnąć tutaj z tyłu, ale najwyraźniej mojego kopniaka nie rozpoznaję, mogę sobie najwyżej i strzel załatwić. Nie polecam. Lepiej to zrobić po prostu z palca, a jeszcze lepiej z pilota, bo jak to zrobicie z palca, to otworzy Wam się tylko górna część. A w range'u jest tak, że macie ten bagażnik z 2 części złożony, w sensie klapę, bo macie górną, która jedzie do góry i tą dolną burtę, którą oczywiście możecie też zamknąć zwyczajnie tym przyciskiem. Jak Wam się otworzy tylko góra, to tutaj też wystarczy tylko przycisk. Kolejny silniczek elektryczny. W Maybachu GLS mieliśmy problem, żeby włożyć jedną taką walizkę, a wynikało to z tego, że w tamtym egzemplarzu mieliśmy też lodówkę. No tutaj, jak widzicie, na wysokość nie ma możliwości. Tak, na długość, no tak, to wejdzie może, nie? To lepiej będzie to chyba robić przy burcie.
O, tak jest burta złożona. O, tak nam weszła jedna i tu możecie sobie upychać kabinówki, tak na dobrą sprawę. Więc zbyt pakowny to on nie będzie. O, w ten sposób nam nie wchodzi ta krótsza walizka niebieska. Może tej się uda. Tej się uda. Tej się też nie uda. Trzeba ją, tu, tak, w ten sposób. Dobra, to ją przesunąłem, więc jak będziecie mieli dwie takich gabarytów walizki, to one jeszcze tutaj się wejdą. No musicie to dopasowywać sobie po prostu. Niemniej rzeczywiście jak jedziecie, to moim zdaniem takie... Lepiej będzie to zagospodarować kabinówkami. O, tak powiem, albo po prostu miękkimi torbami. I rzeczywistą pojemność będzie bardzo ograniczała ta lodówka, której nie złożycie, no ale coś za coś. Za to mamy inne praktyczne rozwiązania. Pierwsze praktyczne jest takie, że możecie sobie na tym usiąść. Drugie jest takie, że jest pakiet, który pozwala mieć tutaj Wam dwa takie miękkie siedziska, tutaj nagłośnienie, wzmocniony akumulator, dodatkowe lampki, żebyście mogli sobie w ten sposób piknikować. Tutaj mamy, o proszę, oparcie. Ono się teraz zablokowało, możecie siedzieć i się też o to oprzeć, więc jest wygodnie, obciążenie tego to jest tam powyżej 150 kg, więc dwie lżejsze osoby usiądą. Zobaczcie, jak to jest fajnie rozwiązane. To położycie i możecie to otworzyć z drugiej strony. I wówczas macie taki organizer, w którym możecie sobie przewozić różne rzeczy. Na przykład jak wyjmiecie stamtąd puste butelki już po szampanie, to możecie je przechowywać tutaj i Wam się nie przewrócą. To się dodatkowo, zobaczcie, tak fajne, sprytne rozwiązania. Tymi przesuwnymi sobie regulujecie, jak duże mają być te gumki, jak się otwierać. No petarda, czyli nawet jak macie dwie butelki po szampanie, to możecie jedną tu wsunąć, drugą tu wsunąć, trzecią tu wsunąć, czwartą tu wsunąć. 4 butelki po szampanie mieszczą się w bagażniku i są dobrze zabezpieczone. Żeby to złożyć, to o, tu się naciska, tak. Tam dalej... O, proszę, tyle mogę Wam pokazać. O, jest dodatkowa przestrzeń pod podłogą bagażnika. Nawet by tu wszedł, słuchajcie, zapas, ale i jaja. No to nieźle to wykombinowali. O, kurna. Jest nawet maszka pszczelarza w zestawie. Ewentualnie beret brytyjskich Marines. Co my tu jeszcze mamy? No mamy oczywiście w samochodzie pneumatykę. Pneumatyka, jak jest w neutralnym położeniu, to maksymalnie może obniżyć się o 50 mm samochód, czyli wtedy tu naciskam sobie ten przycisk i zjeżdża o dodatkowych 50 mm. Maksymalnie względem neutralnego położenia może pojechać w górę aż o 90 mm, czyli różnica całkowita pomiędzy maksymalnym a minimalnym położeniem to aż 14 cm. I to ułatwia też na przykład podpięcie przyczepy, bo w momencie, kiedy podjeżdżacie sobie przyczepę, ciężką macie i macie jakiś dyszel, no to obniżacie go sobie maksymalnie, tak jak teraz. O, proszę, zjechał maksymalnie i zobaczcie wtedy, na jakiej wysokości mam nawet tutaj burtę, jak ona jest niziutko, jak na tak duży samochód. Jest idealnie. O. Wysuwacie sobie hak holowniczy. Auto ma system automatycznego podjeżdżania pod przyczepę, czyli jak Wy nie umiecie dobrze wcelować w ten dyszel, to ono wskaże Wam odpowiednie punkty, miejsca, w których powinniście kręcić kierownicą i Was idealnie na nią nakieruje. I potem, żeby wpiąć ten dyszel, to nie musicie się trudzić, brudzić sobie rąk, tylko po prostu naciskacie jeden przycisk, auto jedzie w górę, celuje sobie hak w dyszel, teraz o 14 cm się podnosi. Zobaczcie, jak wysoko. I już macie założoną przyczepę. Bagażnik przerobiony, to jeszcze przeróbmy szybciej niż bagażnik, to co jest tutaj. Podoba nam się to, że Range Rover w tańcu się nie i z przepisami unijnymi też nie do końca. Ponieważ to, co możecie tutaj mieć, to możecie mieć jedną z dwóch V8, które mają albo 550, albo 615 koni mechanicznych, jednego z dwóch pluginów dla tych bardziej ekologicznych i jeden z dwóch diesli, albo 300, albo 350 koni mechanicznych. W naszym przypadku to rzędowa szóstka, dieslowska, 350 koni, 700 Nm. Niestety brzmi to bardzo dobrze, ale ma to też co ciągnąć, bo samochód Sauté waży prawie 2,5 tony, 2 tony 400 dokładnie. Jak do tych 2,400 dorzucimy pasażerów i dorzucimy bagaże, to robi nam się prawie 3,5 tony, a jeszcze jak podepniemy sobie przyczepę, a przyczepę można 3,5 tonową ciągnąć, to cały zestaw waży, uwaga, prawie 7 ton.
osobowe auto ciągnące 3,5-tonową przyczepę i razem prawie 7 ton. Tyle co ciężarówka. Deska rozdzielcza z przodu to też minimalizm i świetna jakość. Skórą obito całą górę tutaj tej deski. To oczywiście też jest skórzane. Boczki tutaj są skórzane. Podłokietnik ten jeden, plus jeszcze dwa takie regulowane. Jak sobie tym kręcicie, no to możecie je obniżać. To jest akurat średnio wygodne i średnio praktyczne, szczerze mówiąc, bo wolałbym zdecydowanie, żeby ten podłokietnik się regulował niż to, bo to ma za małą powierzchnię, żebyście mogli wygodnie jechać i trzymać kierownicę. Ja zdecydowanie wolę, jak to jest po prostu tutaj w górze, a ja trzymam tę rękę tutaj w tym miejscu. To, co się zmieniło już w roczniku modelowym 2024, to to, że w ogóle zniknęły jakiekolwiek analogowe pokrętła i przyciski. A szkoda, bo w range'u, którego testowaliśmy, klimatyzacją sterowało się tutaj z takiego dodatkowego panelu. Miała bardzo fajne pokrętła, haptyczne, ale idealnie działające przypisy, systemami Terrain Response i głośnością sterowało się tutaj. Teraz jest już pełen minimalizm. Fajnie, że drewniane i fajnie, że taki przyjemny satynowe te wykończenia, a nie piano. Niemniej troszkę brakuje tej analogowości tutaj. Tam to działało wszystko świetnie. Teraz musicie tym sterować z ekranu. Chcecie włączyć tryb, musicie wejść w mode. Chwilkę to niestety też wszystko trwa tutaj. Nie działa to tak momentalnie. Zobaczcie, mode i dopiero się nam wyświetla po chwilce, więc jest takie może nie tyle zawieszenie, co ta animacja taka przechodząca. To samo dotyczy klimatyzacji. Owszem, macie do tego bardzo łatwy i prosty dostęp, bo pasażer ma niezależnie dla swojej strony, wy macie niezależnie i możecie na przykład po kliknięciu w to ustawić sobie wentylowanie fotela, no ale jednak wymaga to od Was tego, żeby się tym ekranem bawić. On ma ponad 13 cali, jest bardzo rozbudowany. Można sobie tutaj zdecydowanie te wszystkie ikonki przestawiać, przesuwać. Można to sobie zaprogramować po swojemu. Macie mnóstwo funkcji, rzeczywiście zrobiono dużo, żeby to działało tak jak powinno. Jak chcecie wejść w główne menu, to proszę, tylko pstrykacie i te ikonki też możecie sobie tutaj po swojemu ustawiać, przenosić. O, na przykład chcecie zastąpić którąś, to po prostu to przenosicie, więc możecie sobie przyporządkować te, których najczęściej używacie i tutaj wrzucić. Na szczęście, jak na przykład chcecie sterować w bardziej zaawansowany sposób fotelem, a on ma 24 ustawienia, też oczywiście funkcje masaży, to jak tylko ruszycie delikatnie którąś z tych dźwigienek, to od razu włączają Wam się inne możliwości sterowania fotelem. Fajne jest to, że jak chcecie włączyć sobie masaż na przykład, to nie musicie wchodzić w menu, do podmenu, do foteli. Proszę, o, tu jest właśnie to składanie, że możecie sobie te z tyłu fotele też składać. O, teraz akurat wyświetliło nam się menu pozwalające sterować tylnymi fotelami albo tym przednim. Jak prezes tam jedzie i jest zbyt leniwy, a Wy jesteście szoferem, to tylko prezes wydaje komendę: rozłóż mi leżankę i Wy wówczas rozkładacie mu leżankę. Tutaj naciskacie wtedy ten fotel, teraz jest zajęty przez silnego, to coś się nie chce włączyć. No, a tu jest to podgrzewanie i tu jest na przykład funkcja masażu. I fajne jest to, że tą funkcję masażu, żeby włączyć, nie musicie wchodzić w to menu, tylko możecie sobie zaprogramować. Ja sobie zaprogramowałem pod tym przyciskiem. I jak włączę tylko ten przycisk, to zobaczcie, od razu włączył mi się masaż. Oczywiście ten masaż ma wiele różnych funkcji, wiele różnych intensywności, falowo, pulsacyjnie, pulsacyjnie podwójnie, kombinacja, gorące kamienie, biodra, barki, na dół, do góry, toczenie. No jest tych możliwości konfiguracji tego masażu dużo, natomiast tylko ten masaż działa na oparciu, nie działa na siedzisku. Z ciekawostek dwie takie fajne. Klimatyzację, którą tutaj mamy, ma system oczyszczania powietrza, nawet z najdrobniejszych cząsteczek, wirusów i bakterii, czyli to jest ta technologia nano. I jeszcze jedna fajna rzecz, mianowicie w momencie, kiedy zaczynacie range'em cofać, to jest coś, czego bardzo brakuje mi w niektórych samochodach, i podjeżdżacie do jakiejś przeszkody, cofacie, i już pokazuje Wam, że jesteście za blisko, żeby otworzyć klapę bagażnika. Widzieliście? Na chwilę się pojawiła taka ikonka, że już nie otworzycie klapy bagażnika. Jeszcze raz Wam to pokażę. Tak? O, cofacie. Teraz otworzę jeszcze klapę, otworzę jeszcze klapę, otworzę jeszcze klapę. O, a tu już nie otworzę klapy, mam na czerwono kreseczkę. Sorry, dupa, klapa nie pojedzie w górę, bo jesteś za blisko tui. I pomimo, że to jest takie bydle, to manewrowanie nim jest zaskakująco łatwe. Myślałem, że to będzie taki trochę kontenerowiec, którym trzeba będzie się nakręcić jak wielką łajbą w Giżycku, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, ale
dzięki temu, że mamy w standardzie tylną skrętną oś, która o 7,3 stopnia aż wychyla te tylne koła, to średnica zawracania jest taka jak w kompaktowym Golfie, 11,5 metra. Bardzo dobry rezultat i naprawdę jest to czuć w momencie, kiedy jesteście na parkingu i kręcicie i chcecie wjechać w jakąś lukę. To, czego nam tutaj brakuje, to tylko jakiś rozpylacz zapachu. Na szczęście można ten problem bardzo łatwo rozwiązać. Za 3 zł. Prestige Card, Aroma Car, proszę, jak jest prestiżowo, to od początku do końca. O, będzie nam jeszcze... O, jak pachnie prestiżem! Powiem Wam, że spędziłem z tym samochodem kilka dni, zanim zaczęliśmy go dzisiaj nagrywać. I uważam, że ta jednostka, którą tutaj mamy, to jest absolutnie optymalny motor do tego samochodu. V8 oczywiście będzie fajnie brzmiała, będzie gadała, ale też będzie miała wysokie zużycie paliwa. Natomiast tutaj mamy tę zaletę, że na jednym baku, jak się zepniecie i będziecie sobie jechali niespiesznie, a to auto zachęca do tego, żeby nim płynąć, a nie zadalać, to przejedziecie 1000 km. 80 litrów ma zbiornik paliwa. Ja przy takiej naprawdę dynamicznej jeździe i nie 120 na godzinę, tylko autostradami niemieckimi miałem zużycie paliwa na poziomie 10-10,5 litra. A jak sobie do Warszawy jechałem ekspresówką i bocznymi drogami, to średnio mi wyszło 7,5 litra. Auto, które waży prawie 2,5 tony. O, i na takich drogach range pokazuje swoją siłę, a w zasadzie siłę swojego zawieszenia. Tutaj absolutnie nic się nie dzieje, poza tym, że trzeszczy nam wszystko to, co Silny tutaj zamontował i Piotrek w tym szklanym dachu. Wszystko nam... No nie można w ogóle się w tym samochodzie przez te wasze graty nacieszyć tym komfortem, jaki on daje. I akustycznym, i jeżeli chodzi o amortyzowanie. A naprawdę on nad nierównościami dzięki tej pneumatyce przepływa. Pod względem komfortu jest to zdecydowanie auto jedno z najbardziej komfortowych, jakimi kiedykolwiek jeździłem. Pneumatyka działa tutaj rewelacyjnie. Natomiast trzeba też uczciwie powiedzieć, że przy tej długości, przy tak długim dachu, przy tym rozstawie osi, ta sztywność nadwozia jest ograniczona lekko i czasami może nie tyle czujecie, jak on się wygina, gdzie niekiedy rzeczywiście coś tam trzaśnie. Natomiast na takiej normalnej, spokojnej drodze absolutnie żadnych, nawet najmniejszych hałasów. Nic tutaj nie pracuje. On, tak jak powiedziałem, nawet nie jedzie po asfalcie, tylko on jakby jak jacht podczas flauty, który delikatne tylko wzburzenia wody po prostu przecina, a wy płyniecie, suniecie. I dokładnie tak jest tutaj. Sama pneumatyka to nie wszystko, bo jeszcze jest tutaj kilka systemów i mechanicznych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jego trakcję, komfort jazdy, czy nawet zachowanie w zakrętach. Pierwsze takie rozwiązanie to tak zwane inteligentne przewidywanie toru jazdy. To znaczy czerpie sobie dane z nawigacji, wie, czy będziemy jechali pod górkę, czy z górki, czy mamy rondo, czy mamy zakręty i tak dalej. Przewiduje warunki na drodze i pozwala odpowiednio na amortyzatorach, a w zasadzie na miechach w tej pneumatyce wszystko ustawić tak, żebyśmy na przykład jak najbardziej komfortowo mogli przejechać dany zakręt. Jednocześnie mamy system Adaptive Dynamics drugiej generacji, który odczytuje, zbiera informacje z drogi, czy ona jest wyboista, czy są na niej dziury, czy pojawiają się progi zwalniające i odpowiednio dostosowuje charakterystykę każdego z amortyzatorów, a w zasadzie miechów do tego, jaka jest droga, żeby ten komfort był też jak największy. A to wszystko połączone jest jeszcze z jednym systemem, który nazywa się Dynamic Response Pro i on już jest bardziej zaawansowany, bo mamy tutaj dwa siłowniki, silniki elektryczne. Jeden, który łączy tak naprawdę przedni stabilizator i drugi na tylnej osi tam przy stabilizatorach. I te silniki elektryczne, każdy z nich generują po 1400 Nm i albo skręcają ze sobą te stabilizatory, albo je luzują. Do czego to jest potrzebne? Raz, w terenie możecie te stabilizatory, w zasadzie te połówki stabilizatora całkowicie odłączyć i wtedy macie gigantyczny wykrzyż choćby, albo
One mogą się podczas pokonywania zakrętów jeszcze bardziej ze sobą skręcać, jeszcze bardziej się zacieśniać i dzięki temu poprawia się zachowanie w zakrętach, czyli auto ma mniejsze przechyły. Oczywiście to nie jest tak, że pokonamy przy pomocy tego całkowicie prawa fizyki. Nadal samochód, wchodząc w zakręty, będzie się przechylał, ale przy jego gabarytach, przy jego wysokości, tej prawie 1,90 m, a przede wszystkim przy jego wadze, pozwala to w pewien sposób zneutralizować i zakamuflować te przechyły. 120, zresetujemy i zobaczymy, ile przy tych 120 będzie wynosiło zużycie paliwa. Super wygłuszony od podłoża. Tu jest ten betonowy odcinek, gdzie zawsze hałasują opony samochodów. Tutaj w zasadzie słychać oczywiście szumy toczenia, ale nie są jakieś nadzwyczaj głośne. Rewelacyjnie wygłuszony od silnika. Bardzo dobrze wyciszony od wiatru, ale tylko właśnie do prędkości 120, 130, 140 może na godzinę. Powyżej tych prędkości, jak pojedziecie szybciej, to zaczyna być słychać tutaj szumy powietrza opływającego nadwozie, głównie przy słupkach A. O, widzicie tu? Po asfalcie nawet nie było tych opon w ogóle słychać, jak jechaliśmy. Również w takich warunkach zawsze jak jadę range'em, to włączam sobie tryb dynamiczny, bo on lekko utwardza zawieszenie i samochód zdecydowanie lepiej zaczyna się prowadzić. I to jest naprawdę wyraźnie odczuwalne. Co ciekawe, w tym trybie dynamicznym on nie redukuje Wam od razu biegu o 1, więc nadal ta skrzynia ZF-owska ma zapięty 8 bieg. Swoją drogą sama w sobie działa świetnie. Płynnie zmienia biegi, odpowiednio reaguje na dodanie gazu, błyskawicznie. Niby jest tutaj układ mild hybrid, bo ta 48V instalacja, ale w ogóle nie czujecie tego podczas jazdy. To nie jest tak, że on wchodzi w tryb żeglowania i wyłącza Wam silnik. Zdejmuje nogę z pedału gazu, nic takiego się nie dzieje. Widzicie? Być może będzie to się działo w trybie Eco. Zdejmuje nogę z pedału gazu, również nic takiego się nie dzieje. Nie ma tutaj tego opóźnienia w związku z tym, jak w niektórych samochodach, zanim skrzynia się załączy, zanim zacznie samochód jechać, to mijają sekundy. Nie, nic tutaj takiego nie ma. Mam wrażenie, że ten mchew głównie odpowiada tutaj za szybkość działania tej pneumatyki, to jak ona reaguje, za to jak działa ten Dynamic Response Pro, bo te silniki elektryczne, które generują po 1400 Nm przy stabilizatorach na przedniej i na tylnej osi, też są zasilane tymi 48 V, tym napięciem. Więc mam takie wrażenie, że ten mchew jest tutaj po to tylko, żebyśmy mieli 48 V, żeby to wszystko działało sprawniej i szybciej, a nie po to, żebyśmy oszczędzali paliwo. Bo to nie jest w tym wypadku konieczne. Zobaczcie zużycie paliwa z naszego testowego odcinka. 7 litrów przy 120 km na godzinę. Bydlę, które ma 350 koni, 700 Nm, waży prawie 2,5 tony, ma prawie 5,30 m długości, jest kolosem, gigantem, potrafi palić 7 litrów na setkę. No dobrze, to teraz sprawdzimy przy pomocy naszego urządzenia pomiarowego, czy te 6,4 sekundy, które podaje producent, to rzeczywisty czas przyspieszenia do setki. No kurna, nie, no poczekaj, gdzie to? On na hamulcu go nie przytrzymał jak trzeba. Jeszcze raz. Ale szarpie wtedy skrzynia w tym trybie sportowym. I już. 100. No, nieźle. Nieźle, biorąc pod uwagę to, że mamy chyba najlepiej wypasioną wersję. Te wszystkie lodówki, silniki elektryczne, wszystko waży, to 6,8 sekundy. Naprawdę całkiem przyzwoicie. I zobaczcie średnica zawracania. Szok! Naprawdę jak w golfie. Kompaktami czasami nie możemy tutaj zawrócić, a on po prostu się złamał dzięki tej tylnej skrętnej osi rewelacyjnie. Ale jak podniósł przód! O! I teraz dopiero złapał oddech. Jedzie, jedzie i już paka. 100. 6,95, czyli nadal poniżej 7 sekund. Dobrze, to sprawdziliśmy. Tryb komfortowy, tryb dynamiczny. Tryb Eco tutaj w zasadzie niczego nie zmienia. Ja jeżdżę zawsze w komfortowym. Jest też program auto, który możecie sobie ustawić i on będzie dobierał właściwości tych wszystkich parametrów, które można ustawić do stylu waszego jazdy, do tego, po jakiej drodze jedziecie, ale są też tryby jazdy terenowej. I range, w przeciwieństwie na przykład do Mercedesa, który nas opitolił za to, że śmieliśmy zabrać
Maybacha GLS w teren mówi wprost: zabierzcie Range'a w teren. Zobaczcie nawet, ile on ma możliwości ustawień tych wszystkich trybów. Wchodzicie w mode, wchodzicie sobie w tryby jazdy terenowej i macie tutaj wszystko. Piasek, skały, brodzenie, konfigurowane, błoto, kolejny, trawa, żwir. Możecie sobie podglądać wysokość pojazdu, przenieść je na przykład na warunki terenowe i macie warunki terenowe 1 albo 2 i on już się unosi teraz na pneumatyce. Pokazuję Wam, co dokładnie, jak gdzie macie włączone. Macie kontrolę zjazdu, macie nawet tempomat do jazdy w terenie. Na jakiej wysokości jesteście, jaki macie przechył wzdłużny i przechył poprzeczny samochodu. Nawet jakbyś trzeba było zadzwonić po ciągnik, to macie namiar, gdzie jesteście. Dokładnie. Zalecane wybranie programu Auto. Terrain Response. No to jak on mi mówi auto, to ja się będę słuchał. To wezmę auto i to wezmę auto. I ciekaw jestem, czy on sobie poustawia wszystko rzeczywiście zależnie od nawierzchni. Kąt natarcia w maksymalnym offroadowym położeniu to niemal 35 stopni. Kąt zejścia to prawie 25 stopni, a rampowy to jakieś 25,2. I kurna, naprawdę, jeżeli chcielibyście ten kąt rampowy mieć mniejszy nieco, bo zejścia i natarcia jest dokładnie taki jak w wersji normalnej, to powinniście jednak wybrać wersję krótką. Ale jak on dużo tego momentu, ja tam nie muszę nigdzie podjeżdżać. No tylko, że felgi będzie, oj, będzie czyszczenia felg, oj. No będzie, no ale trudno, no. Skoro nam powiedzieli, żebyśmy pojechali nim w teren i pokazali, no to pokażemy. Na przykład tu jest taka górka, gdzie nie każda terenówka podjedzie, a ten w ogóle dla niego to... A tu zobaczcie. To jest naprawdę niesamowite w tych samochodach. Naprawdę jest czołg w terenie. Jest po prostu w terenie czołgiem. Nie ma miejsca, przez które by nie przejechał. Jedyne, co może go ograniczać, no to ten ogromny rozstaw osi i w związku z tym nieco mniejszy kąt rampowy niż na przykład w wersji krótkiej. I na to powinniście zwrócić uwagę. Jeżeli będziecie sobie chcieli sprawić takiego range'a, no to lepiej, i zamierzacie używać go w terenie, no to lepiej wziąć tą wersję krótszą z tego względu, że będzie miała mniejszy kąt rampowy, ale kąt najazdu i kąt zejścia będą dokładnie takie same. Chyba dostali troszkę piaskiem. A tu jeszcze ze startu zatrzymanego zobaczymy, ile wjedzie tu pod górę. No pierdzielony, jest niesamowity. Przeskoczyłbym ją w ogóle. Wow! Wow! Teraz jakie mam pochylenie? 22 stopnie. O, nawet pokazuję. A ciekawe, jakbym chciał jeszcze. Zobaczcie, przytrzymuję go sobie. 23 było chwilowo. O, 25 stopni zrobiliśmy z tego. No niesamowity jest. I najfajniejsze jest to, że tutaj nie trzeba bać się tego typu rzeczy. Że pomimo, że macie luksusowe auto, ważące prawie 2,5 tony, wypchane skórą, wykończone najlepszymi materiałami, to że jego możliwości tego typu w takich warunkach są absolutnie zadziwiające i wcale nie macie poczucia, że niszczycie samochód wart prawie 1,5 miliona. Przeciwnie, macie takie poczucie, że ten samochód do tego został stworzony. I to jest najzajebistsze w tym dużym range'u. Porównałbym ten samochód do Thermomixa. To jest takie urządzenie, gdzie na zdrowy rozsądek byście go nie kupili, bo jak jedno do wszystkiego, to do niczego i w dodatku cholernie drogie. Ale prawda jest taka, że ten samochód jest motoryzacyjnym odpowiednikiem Thermomixa. Zastępuje Wam mnóstwo innych urządzeń, tak jak Thermomix, czyli mnóstwo innych samochodów. Jest naprawdę zajebistą terenówką z prawdziwego zdarzenia. Jest naprawdę komfortową limuzyną, a jednocześnie jest samochodem rodzinnym. Więc to nieprawda, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Są dwa wyjątki. Thermomix i Range Rover duży SV w Longu.